Witam serdecznie. Kinga Witkowska-Mirosław, przewodnik inspiracji. Zapraszam Państwa dzisiaj na spacer po malowniczym Lublinie. Kolorowym, pełnym ciekawostek i tajemnic. To właśnie stąd rozpoczniemy nasz spacer. Tak naprawdę stoimy na granicy dwóch światów, tego otwartego i prowadzącego nas w kierunku Placu Litewskiego i tego dawnego, zamkniętego w murach. Trasa, po której będziemy spacerować, będzie wiodła między współczesnymi muralami, obrazami ściennymi, obrazami sztalugowymi i właśnie rozpoczynamy spacer spod ratusza z tego względu, że w gabinecie prezydenta kryje się oryginalne przedstawienie wjazdu generała Zajączka do Lublina. Tym symbolicznym akcentem rozpoczynamy, ale pod muralem wzorowanym na tym obrazie będziemy kończyć nasz spacer po malowniczym mieście. Po wzniosłym magistrackim akcencie przeszliśmy z placu Władysława Łokietka przez Bramę Krakowską i znaleźliśmy się w malowniczym otoczeniu. Jest to podwórko na ulicy Jezuickiej, a chciałam zaakcentować, że Lublin jest na tyle wyjątkowy, że posiada dwie ulice jezuickie. Właśnie na jednej z nich teraz się znajdujemy, na tej krótszej, tak zwanej ślepej, bo od zabudowań jezuickich oddziela nas ściana, a na tej ścianie widzimy właśnie mural. Mural współczesny, a przedstawia nam wizerunek miasta z początku XVII wieku. O samym muralu warto opowiedzieć kilka słów. Po pierwsze, jest to oryginalne przedstawienie miasta w takim układzie pasowym, czyli jak możemy zaobserwować, wszystko rozłożone jest pod sobą. Nie jest to pokazanie miasta z góry, z lotu ptaka. Tak były kiedyś rozplanowane mapy. To, co rzuca nam się na pierwszy rzut oka, to po pierwsze ozdobne kartusze, gdzie mamy godła, herby, ale również sam nagłówek, którego nie będę tłumaczyć z łaciny, ale daje nam on do zrozumienia, że Lublin był miastem rozwiniętym handlowo i gospodarczo. Mówiąc o samym muralu, należy wspomnieć, że pokazuje nam miasto w bardzo szerokiej perspektywie. Praktycznie cały przekrój, począwszy od Wieniawy, aż po Wzgórze Zamkowe, a nawet dawny młyn Papiernie. Znajdujemy się na Rynku 8 w kamienicy Lubomelskich, dokładnie w dawnej gotyckiej sieni. To tutaj będziemy podziwiać kolejny portret naszego miasta. Jeden z najstarszych, ukazujący nam miasto XVI-wieczne. Polichromie o intensywnych barwach, które możemy zaobserwować w tak zwanych pachach pod sklepieniem, pokazują nam bitwę, która miała miejsce na początku XVI wieku. Bitwę na tle gotyckiego miasta. W bitwie tej brał udział najstarszy z rodu, antenat rodu, Mikołaj Lubomelski. To właśnie jego możemy zobaczyć w centrum obrazu, w zbroi z tarczą, herbem Zadora, herbem Lubomelskich. Chciałabym się skupić na sekundkę na Bramie Krakowskiej. Jest praktycznie nie do poznania, gdyż tej swojej bryły nie zachowała do dzisiaj. Jeszcze bez przedbramia, za to z każdej strony opatrzona takim schodkowym szczytem i półokrągłymi alkierzami. To, co jest ciekawe w przypadku tych polichromii, daje nam do myślenia ich sposób zachowania. Dlaczego tak? Dlaczego fragmentarycznie? Cudownego odkrycia dokonano tutaj w latach 90. wskutek remontu podłogi, która oddziela parter od pierwszego piętra. To właśnie wtedy oczom konserwatorów ukazały się fragmentaryczne malowidła. Poza Bramą Krakowską, o której była już wzmianka, należy wspomnieć o kościele farnym. To właśnie jedna z kaplic ukazana jest tutaj w takim ciemniejszym kolorze, szarym, a dokładnie okna kaplicy świętej Elżbiety, do której lubomelscy ufundowali ołtarz. Znajdujemy się w kościele ojców dominikanów, dokładnie w jednej z 11 kaplic.
Kaplica Szaniawskich kryje niesamowity skarb. Za moimi plecami na ścianie możemy zaobserwować ogromny obraz przedstawiający pożar Lublina. A gdybyśmy potrzebowali ściągawki, to bez problemu w tym ozdobnym kartuszu znajdziemy datę. Pożar, który jest przedstawiony na obrazie, miał miejsce 2 czerwca 1719 roku. Chciałabym wskazać miejsce, w którym teraz się właśnie znajdujemy. Na tle numeru 6 pokazuje nam się sylwetka właśnie bazyliki, w której teraz jesteśmy. Renesansowy szczyt niezmiennie dopełnia panoramę dzisiejszego Lublina. Nawiązując do samego tytułu obrazu, wypadałoby wskazać miejsca, w których ten pożar rzeczywiście wystąpił. Tego dnia, 2 czerwca. I tak oto ramę naszego obrazu ten pożar nam zamyka, gdyż po naszej lewej stronie u podnóża zamku widzimy właśnie to główne ognisko pożaru, a gdy skierujemy wzrok na przeciwległy skraj, czyli w okolicy obecnego Placu Litewskiego, widzimy drugie ognisko. Pomiędzy tymi wzgórzami widzimy przemieszczającą się procesję ojców dominikanów. Jesteśmy teraz w skarbcu, żeby pokazać, że również w tej przestrzeni znajduje się obraz bardzo ważny dla naszego miasta. Mimo tego, że Lublin zagościł na nim tylko fragmentarycznie i zaraz to właśnie wskażę, to chciałabym dość mocno zaakcentować całą tematykę, ponieważ dotyczy ona momentu zaprzysiężenia Unii Polsko-Litewskiej w nieistniejących komnatach Zamku Lubelskiego. Gdy zbliżymy się nieco do fotograficznej kopii obrazu, którą w normalnych warunkach, gdybyśmy nie doświadczyli obecnie remontu Muzeum Lubelskiego, moglibyśmy w oryginale zobaczyć właśnie w naszym mieście. Dzisiaj będziemy posiłkować się tą oto kopią, znajdującą się w skarbcu dominikańskim. Pokrótce tylko chciałabym zwrócić uwagę na okno. Okno w sali komnaty królewskiej, przez które możemy zobaczyć obiekt nieistniejącego kościoła farnego, a dokładnie wieży zegarowej. Kolejnym detalem obrazu, ale również elementem ekspozycyjnym skarbca dominikańskiego jest krzyż. Krzyż, który widzimy również na drugim planie, który jest uniesiony w prawej ręce króla Zygmunta Augusta. Ciekawostką jest, iż obraz Unia Lubelska powstał w Krakowie, mimo tego, iż obrazuje nam komnaty Zamku Królewskiego, dzisiaj już nieistniejącego. Sam malarz Matejko nigdy w Lublinie nie był. Obserwował i naśladował jedynie komnaty wawelskie. Opuszczając mury Starego Miasta i tamtejsze malowidła, ulicą Wyszyńskiego i Zamojską doszliśmy do współczesnego budynku i współczesnego malowidła. Mural, który jest za moimi plecami, nawiązuje do obrazu wielkoformatowego płótna przedstawiającego wjazd generała Zajączka do Lublina. Co możemy tutaj zaobserwować? Po pierwsze defiladę wojskową, wjazd do miasta od strony Bystrzycy. Spacer rozpoczynaliśmy pod ratuszem, w miejscu, gdzie w gabinecie prezydenta wisi całe płótno. Kończymy go na tle współczesnego muralu, który przedstawia nam tylko połowę oryginału.